Hej, 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 witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam coś wyjątkowego. Myślę, że każdy będzie tym zegarkiem zainteresowany z Was. To jest zegarek inny, to już nie jest stajnia Casio G-Shocka, ale to jest zegarek na tyle interesujący i ciekawy, że myślę, że ten film będzie dla Was naprawdę interesujący. No, powracam do Was z całkowicie innym zegarkiem. Jest to zegarek typu Smart. Jest to Amazfit T-Rex trzeciej generacji. Jest to już taki naprawdę fajny zegarek, taki na wyprawy, taki naprawdę Garmin killerowany, że tak powiem. No, promowany na takiego killera Garmina, ale powiem szczerze, że no to nie jest do końca to, ale myślę, że sami sobie wyrobicie zdanie po dzisiejszym filmie na temat tego zegarka. Oczywiście zegarek naprawdę fajny, ma dużo plusów, ale ma też i sporo różnych minusów. Ale powoli, na spokojnie. Najpierw chciałbym, żebyście zobaczyli moje pierwsze wrażenie po rozpakowaniu tego zegarka. No, dotarł, moi drodzy. Dotarł, jeszcze go nie otwierałem. Aczkolwiek pudełko już się samo otwiera. Tak to wygląda. Naprawdę wielkie dzięki dla kolegi Piotra z grupy. Naprawdę wielkie. Byłem szalenie ciekawy tego zegarka. Szalenie chciałem ten zegarek Wam też przedstawić właśnie na filmie. Pudełko wygląda bardzo fajnie. No dobrze, jak skoro już się otwiera, to tak to wygląda. Widzicie? Jak się czai nasz zegareczek. Jest. Pudełko pudełkiem. Jestem też go ciekawy, ale to potem. Na chwilę obecną interesuje mnie zegarek. Powiem Wam szczerze, że ten żółty pasek na pierwszy rzut oka to troszeczkę średnio mi się podoba. Jeśli chodzi o ten zegarek, no na lato owszem, ale on tak mi trochę wygląda taki, no to nie jest raczej oryginalny pasek. Chociaż tu pisze Watch GT chyba, co? A nie, tego nie zobaczycie chyba na filmie. O, widzicie Watch GT, czyli to jest chyba od Huawei jakiś pasek, albo po prostu zamiennik Huawei. Co tam dalej, moi drodzy? Jak to wygląda? Teraz będę trzymał go może dalej, to ta ostrość nie będzie nam tak ginąć. Tak to wygląda. Nie no, fajnie to wygląda. Bardzo się fajnie prezentuje. To chyba jest znaczy polimer z włóknem szklanym, czy coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. Ogólnie wygląda to troszeczkę na taki plastik. Oczywiście te boki, bo ta góra to nie, no, absolutnie mi na plastik nie wygląda. Wygląda to fajnie. Mi się wydaje, że jakieś szkiełko jest chyba tutaj naklejone. T-Rex. Fajnie, naprawdę fajnie. Dbanie o szczegóły. Super. Bardzo pozytywne mam wrażenia. To tak mi wygląda troszeczkę dziwnie. Chyba osłonka sensora. Naprawdę ciekawe. A jak się to na ręku prezentuje? Nie no, mega wygodnie. Lekko. Nie uderzam. Za mocno nie wystaje. Nie uderzam, bo zawsze tak w tych G-Shockach to uderzałem podczas takich ruchów. Wiadomo jak to na ręku. Nie no, fajnie. Super. Naprawdę miłe. Miłe zaskoczenie. Zegarek jest naprawdę fajny. Tylko jak się to teraz włącza? Down? Chyba nie. Up? Chyba nie. Back? Chyba nie. No to zostanie nam seal. I chyba tak. Zegarek przysłał mi Piotr, nasz stały grupowicz oraz mój widz. Piotrze, pozdrawiam Cię serdecznie, dzięki Ci, bo byłem bardzo mega ciekawy tego zegarka i uważam, że film o tym zegarku naprawdę powinien powstać. No i właśnie dzięki Tobie powstał. Piotrze, jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie, jesteś wielki.
moi drodzy, kilka słów na temat T-Rexa trzeciej generacji. Moi drodzy, muszę się przyznać, że no nie miałem T-Rexa ani pierwszej generacji, ani drugiej. Od razu mam tego trzeciego i powiem, że jest to naprawdę bardzo dobry smart zegarek. Naprawdę. Miałem trochę innych smart zegarków, innych producentów, ale muszę Wam naprawdę się przyznać, że ten zegarek jest naprawdę bardzo dobry. Oczywiście, do Garmina mu daleko, ale powoli, zaraz do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o smart zegarek, funkcje smart super, nie wiesza się, wszystko ok. Ma również mapy, co nie każdy producent posiada, ale ten akurat ma, czyli super. Wyświetlacz super. Dotyk czuły, wszystko naprawdę jest super. Czyli in plus, duży plus. Zegarek posiada kompas, wysokościomierz, co jest bardzo przydatne podczas wypraw. No właściwie to jest taki już zegarek na wyprawę. Posiada również ciśnienie, pokazuje ciśnienie, tylko że no niestety, ale te nasze ciśnienie, które ten zegarek pokazuje, no troszeczkę mija się z tym ciśnieniem, które pokazuje Garmin, no i nie można tego ciśnieniomierza skonfigurować, no ale coś pokazuje, no. Czyli to już taki troszeczkę minusik za to, moi drodzy. Garmin pokazuje ciśnienie zredukowane do poziomu morza, natomiast T-Rex podejrzewam, że pokazuje nam ciśnienie tylko i wyłącznie takie lokalne, którego nie możemy w żaden sposób skonfigurować. No niestety, ale drobny minus, no ale jak to mówią, nie ma cudów, że tak się wysłowię. Ale mamy za to inne plusy. Mamy coś takiego jak asystent głosowy. To jest też ciekawostka, czego nie mamy w ogóle w Garminie. Możemy sobie oczywiście komendy głosowe przywoływać na zegarku, a zegarek będzie nam po prostu pokazywał to, co sobie przywołamy. Z taką ciekawostką, że zegarek nie obsługuje języka polskiego, natomiast na komendy głosowe po polsku oczywiście jak najbardziej odpowiada. Czyli rozumie polski język. To jest taka fajna ciekawostka, nie? Ale jak to dokładnie wygląda, to pokażę Wam w dalszej części filmu. Na razie to takie krótkie moje spostrzeżenia na temat tego zegarka. Kompas naprawdę działa bardzo dobrze, moi drodzy. Naprawdę, nie ma co się do tego przyczepić. Naprawdę super. Moim zdaniem jest naprawdę super, jeśli chodzi o kompas. Natomiast jeśli chodzi o ten wysokościomierz, no to powiem Wam szczerze, możemy sobie manualnie go ustawić, oczywiście. Możemy sobie oczywiście sprawdzić daną wysokość, na której jesteśmy, ale nie mamy czegoś takiego jak cyfrowe mapy wysokości. No dobra, to nie jest Garmin, oczywiście, to nie jest Garmin, nie mamy cyfrowych map wysokości. No dobra, ale co mamy? No mamy GPS, tak? Więc możemy sobie skonfigurować przez GPS? Oczywiście możemy sobie skonfigurować przez GPS. Tylko jest, moi drodzy, mały problem. A mianowicie taki, że jeżeli biorę tą konfigurację przez GPS tej wysokości, no to zegarek po prostu masakrycznie długo łapie to. Naprawdę. Ja to Wam później w dalszej części filmu pokażę. Łapie to naprawdę długo. O ile oczywiście fixa zegarek łapie bardzo szybko, GPS-a w każdej aktywności, czy nawet w mapach, łapie go dosłownie w 2 sekundy, o tyle już żeby sprawdzić wysokość, no to musimy czekać, no szczerze, powiem Wam szczerze, nawet 5 minut. No i nie zawsze oczywiście kończy się tą powodzeniem, także to jest też duży akurat tutaj minus, jeśli chodzi o to. No więc jeżeli nie wiemy, na jakiej wysokości się znajdujemy i odpowiednio nie skonfigurujemy wysokościomierza, to moi drodzy, ale się trochę rozczarujemy. Tak więc opierać się na tym wysokościomierzu, jeśli nie znamy danych wysokości, za bardzo nie możemy się opierać. No taki minus. Kolejny minus, taki zauważalny. W czasie rzeczywistym Garmin pokazuje nam puls z ręki, tak? Ten zegarek nie pokaże nam pulsu w czasie rzeczywistym. Puls pokazuje nam tylko i wyłącznie, jeżeli włączymy funkcję pulsu i zmierz puls. Oczywiście na wyświetlaczu pokazuje nam puls, ale ten puls, który był wcześniej zmierzony i on się nie zmieni. To jest też taka ciekawostka. Wschody, zachody słońca, pogoda, wszystko super. Oczywiście to połączenie z telefonu z zegarkiem łapie super. Nie ma żadnych problemów z konfiguracją, aplikacja jest sama w sobie fajna.
Jeśli chodzi o mapy, moi drodzy, no to nie będę ukrywał, że nie możemy tutaj wgrać całej mapy Polski. Mamy tylko fragment, no to w Garminie to możemy mieć całą Europę, no a tu niestety mamy tylko fragment. Fragment tak naprawdę to jest jakieś 60 km na 30, tak mniej więcej, aczkolwiek ja próbowałem wgrać większe fragmenty, typu 300 km no, żeby Was w błąd nie wprowadzić, no na jakieś coś koło 200, nie? Ja jeszcze Wam to później pokażę dokładnie w zegarku, tylko naprawdę nie chcę Was wprowadzić w błąd. No to powiem szczerze, że to mi się troszkę nie udawało, aczkolwiek taka możliwość tego zegarka niby jest. Zegarek oczywiście liczy kroki tak jak powinien liczyć kroki. My to jeszcze sobie porównamy z tym zegarkiem. Sprawdzimy, czy te kroki się mocno nie rozchodzą. Pokażę Wam oczywiście menu tego zegarka. Pokażę Wam tą mapę. Mapa jest bardzo szczegółowa. Widać również ścieżki w lesie. To jest naprawdę na duży plus. No ale w Garminie to mamy coś takiego, że jak klikniemy na mapę, jak jesteśmy w danym punkcie i pokazuje nam, na jakiej wysokości się znajdujemy według mapy oraz pokazuje nam po prostu współrzędne tego miejsca. No natomiast w tym zegarku tego nie mamy. No to jest czysta mapa, taka czysto poglądowa mapa, gdzie się mniej więcej znajdujemy, jakaś orientacja w terenie jest, ale niestety już takich bardziej profesjonalnych danych, jak mamy w Garminie, tutaj nie znajdziemy. No ale dobra, pokazuję Wam, rozkładam stojak, że tak powiem, na kamerkę i będę Wam za chwilę pokazywał menu tego zegareczka. Moi drodzy, mamy niedzielę, znajduję się w lesie oczywiście, jak już zauważyliście wcześniej. Trochę grzmi, nie wiem czy to akurat słyszeliście, ale tak niestety się dzieje, więc będę się, że tak powiem, streszczał, najwyżej dogram później resztę filmu, ale dobra. Mamy tarczę, oczywiście jak na zegarek smart, no to mamy coś takiego. Oczywiście to jest klasyczny zegarek smart, czyli możemy sobie po prostu te smart funkcje ściągnąć, ten panel funkcji z góry. W nim możemy oczywiście włączać i wyłączać poszczególne funkcje. Zegarek oczywiście ma baterię naprawdę świetną, to muszę ten zegarek pochwalić. To po prostu świetnie ona trzyma. Ja nawet pokusiłem się o włączenie na stałe wyświetlacza, po prostu ponieważ się przyzwyczaiłem, że Garmin jest na stałe włączony. Tak więc już wtedy ta bateria dużo szybciej spadała, ale i tak bateria jest naprawdę świetna. Dobra, czyli tak, z góry mamy menu, tu z boku mamy też takie, znaczy powiadomienia tu mamy z tej strony, tak, mamy z tej strony mamy powiadomienia, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, jakieś tam z Facebooka, inne rzeczy oraz z innych, z telefonu aplikacji, które mamy oczywiście włączone i udostępnione. Bo zegarek się oczywiście pyta nas, które powiadomienia ma wyświetlać, a których ma nie wyświetlać. Aczkolwiek ja uważam, że pewnie każdy korzysta ze wszystkich powiadomień, tak zwana full opcja. Dobrze, teraz w drugą stronę mamy oczywiście poszczególne aplikacje, czy tak zwaną listę aplikacji. Górnym prawym guzikiem włączamy sporty. Aha, bo tu akurat miałem, moi drodzy, już włączoną, bo teraz jestem właśnie w lesie, moi drodzy, i włączyłem sobie mapę. No to akurat mam to. To może sobie zrobimy tak, że sobie zakończymy, zapiszemy to. Zwróćcie uwagę, jak to fajnie wyszło. 1.16, widzicie? Tak to mniej więcej wygląda. Jakieś tam znowu powiadomienia mnie męczą na zegarku, tym razem na Garminie. Tak to mniej więcej wygląda. O, mamy jeszcze tętno, czas, kalorie i tak dalej, i tak dalej. Tu będziemy mieli jeszcze będziemy mieli przewyższenia. Będziemy mieli jeszcze zakres tętna i tak dalej, ale to już mało jest istotne, wyjdziemy z tego na chwilę obecną. I chciałem Wam pokazać te oto sporty. No i tak, oczywiście, na którym sporcie ostatnio się zatrzymaliśmy, ten sport nam wyleci jako pierwszy po wejściu do tego menu. Moi drodzy, teraz mamy tak, bieg plenerowy, no mamy tych sportów naprawdę, zobaczcie, dużo. Też duży plus, że menu tego zegarka jest całkowicie po polsku. Oczywiście wybieramy po przywróceniu zegarka do ustawień fabrycznych bądź poprzez pierwsze uruchomienie język swój dany. Z treścią.
Może tak wezmę niżej, będzie ładniej, lepiej ta ostrość. Będę się starał Wam redukować tę ostrość. No i jeszcze mamy chyba więcej treningów nawet. Zobaczcie, bieg i chód, jazda na rowerze, pływanie na zewnątrz. No mamy tego, ale to mniej więcej na razie chcę Wam pokazać, jak ten zegarek się prezentuje i jak to mniej więcej wygląda. Wiecie co, ja chyba odsunę ten zegarek dalej i będzie wtedy lepiej. Nie będzie nam ta ostrość się tak gubić, bo tak jak trzymam blisko tej kamerki, no to tak właśnie to wygląda. Dobra, wychodzimy dolnym prawym, natomiast tym dolnym lewym wchodzimy sobie w tak zwane menu, w które możemy wejść również po prostu w górę. I tu mamy właśnie Zepp Flow, czyli mamy tego asystenta głosowego i mamy oczywiście takie swoje własne, że tak powiem, widżety. Na tych widżetach mamy również, po prostu możemy sobie to skonfigurować według siebie. Mamy pogodę, mamy temperatury, mamy po prostu jakieś czasy światowe, czy coś w tym stylu, kalorie itd., no po prostu sport, czy coś. Jak sobie to skonfigurujemy, tak to będzie mniej więcej wyglądać. Mamy również 8.3, no to 8 to miesiąc, 3 to dzień, akurat w przypadku tej niedzieli. No a sobie chcę Wam pokazać tego Zepp Flowa, no to klikamy w tego Zepp Flowa i na przykład powiem po polsku. Włącz kompas. Oczywiście musimy troszeczkę poczekać, on pomyśli. A strasznie krwiożercze komary mamy w tym lesie, powiem szczerze. O, i mamy kompas, widzicie? Od razu, oczywiście musimy go skalibrować. Kompas naprawdę działa świetnie, jeśli chodzi o ten zegarek. Naprawdę, muszę się Wam przyznać, że naprawdę działa świetnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Oczywiście w menu kompasu mamy również ciśnienie. Mamy również wysokość. Według wysokościomierza mamy w tym momencie 151 metrów. Oczywiście jest to wysokościomierz, który działa na zasadzie ciśnienia. Czyli tak standardowo jak w G-Shockach. Natomiast w Garminie działa on również w taki oto sposób, jak również poprzez GPS, jak i cyfrowe mapy wysokości. Natomiast w tym zegarku może również on być skonfigurowany tym GPS-em, ale tak jak to już powiedziałem wcześniej, że ta konfiguracja poprzez GPS-u mnie się absolutnie nie udawała, a jeżeli nawet się udała, no to pokazywał głupoty po prostu moim zdaniem. W ogóle jeśli chodzi o Garmina, odchodził całkowicie od tych danych. Ale dobra, żeby nie mówić, sprawdzę jeszcze tylko wysokość w Garminie. Ojojoj, potem statyw mi poleciał. Moi drodzy, troszeczkę wiatr się zbiera. Nie wiem, może ta burza, która tak grzmi, przyjdzie do nas, ale mam nadzieję, że jeszcze nie teraz. Może pozwólcie, że ja sprawdzę sobie to wysokość już poza kamerką. 155 mam. Jeszcze Wam pokażę, żeby Was nie skłamać, że to jest 155. Widzicie? 155. Jeśli chodzi o tę wysokość, to nie była konfigurowana w tym momencie, ale była konfigurowana jak wyjeżdżałem z domu. Tak samo ten zegarek był skonfigurowany jak wyjeżdżałem z domu i też było, muszę się przyznać, że było równe 140 i na tym zegarku. W tym momencie mamy 151, 155, więc jednak jakiś tam odchył mamy. Tak więc ile tu jest w rzeczywistości? No to zaraz Wam sprawdzę na zasadzie Garmina. Muszę wejść w wysokościomierz, kalibruj, użyj cyfrowych map wysokości, poczekamy na GPS-a. Szkoda, że nie ma tej funkcji właśnie w Amazficie. Zaraz poczekamy na tego GPS-a. No chwilę musimy niestety poczekać, bo to tak nie działa. Tym bardziej, że jesteśmy w lesie, w drzewach, moi drodzy. Ale zaraz mam nadzieję, że już złapał. Garmin jest niezastąpiony, jeśli chodzi o takie rzeczy. 157 mamy w rzeczywistości. Zegarek pokazywał 155, a ten pokazuje 151 z tego co pamiętam. Jeszcze raz przejdę do tego kompasu. Tak, 151, czyli jednak no widzimy, że jednak na tym zegarku za bardzo, jeśli chodzi o wysokościomierz, polegać nie możemy. Tu jest 157 według cyfrowych map wysokości. No i tak to skalibrujemy, jeśli chodzi o Garmina. No wiadomo, no Garmin jest to zegarek w ogóle dużo droższy, to jest wiele razy droższy. Ten zegarek kosztuje około 1300 zł, a jako używany nawet poniżej 1000 w tym momencie. Także więc cudów oczekiwać po tym zegarku też nie możemy. Najbardziej boli mnie to, że nie możemy sobie skonfigurować
ciśnienia po prostu w tym zegarku. Kolejna sprawa, tu możemy sobie, zwróćcie uwagę, taką miarkę, widzicie, taki kątomierz, możemy sobie to wcisnąć, na przykład iść na tak zwany azymut. Na przykład zwróćcie uwagę, możemy sobie iść w takim kierunku i sobie przycisnę iście na azymut i te 184 zostaje zapamiętane, a w czerwonym okienku mamy już rzeczywiste. Zwróćcie uwagę, jak to działa. Jak dojedziemy do zera, widzicie, to jest te nasze 180, tylko tak ja teraz nie trafię, o, prawie 4, widzicie? Czyli to jest iście na azymut. O, a teraz już mamy normalnie, czyli zapamiętanie azymutu. No to jest fajna, ciekawa funkcja. Tu w kompasie nie przejdziemy dalej, wyjdziemy z tego i od razu mamy wysokościomierz barometryczny, który nam pokazuje 992 hektopaskale, a tak naprawdę w Garminie pokazuje nam ciśnieniomierz, żeby Was nie skłamać, 1010,3, czyli jednak jakiś odchył jest, ale tak jak to powiedziałem, on pokazuje widocznie ciśnienie bieżące takie, bez możliwości konfiguracji. No już Garmin, no to wiadomo, że jest troszeczkę bardziej skomplikowany zegarek i pokazuje troszeczkę inaczej. Jeśli klikniemy w dzwoneczek, możemy sobie alert burzowy włączyć, no to czyli tak jak podobnie jak w Garminie, możemy poprzez gwałtowne zmiany ciśnienia będzie nas zegarek powiadamiał z takim sygnałem alarmowym, że zbliżać się może burza. Dobra, dalej mamy oczywiście nasz wysokościomierz, który pokazuje tym razem 150, czyli tak jakby spadał. Mamy fajny wykres, naprawdę super. No i poprzez przyciśnięcie tej ekierki możemy sobie ręcznie bądź za pomocą GPS-u go skalibrować. Oczywiście zegarek będzie również kalibrował ten wysokościomierz po rozpoczęciu treningu, zawsze. Ręcznie, no to wiadomo, że możemy sobie tu po prostu wpisać 0,150, czyli 150 i możemy sobie zarówno to, jak i to stronę konfigurować, ale zostawimy na tych 150 na razie. Wejdziemy jeszcze raz w to i użyjemy tego GPS-u i zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o te pozycjonowanie, no to proszę ustawić się na otwartym terenie, na zewnątrz i trzymać się z dala od przeszkód. Moi drodzy, ja się ustawiłem naprawdę na otwartym terenie, ten teren to pole orne było, że tak powiem. No i no niestety, ale to pozycjonowanie trwało, że tak Wam powiem, do około 5 minut, które się zakończyło raz porażką, a raz sukcesem. A ten raz, który się zakończył sukcesem, pokazywał, jeśli chodzi o ten zegarek, co do Garmina, po prostu głupoty. Także no powiem Wam szczerze, że ja bym na tym pozycjonowaniu się nie opierał. No ale dobra, już nie będziemy czekać, bo pewnie kolejne 5 minut, więc darujemy sobie to, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film. Dobra, w ogóle przejdziemy szybko po menu, pokażemy, co ten zegarek ma, jeśli chodzi o listę aplikacji. Mamy trening, mamy historię ćwiczeń, mamy trenera ZEP, mamy stan treningu. Oczywiście on się opiera w ogóle na aplikacji ZEP, dlatego ten trener też jest ZEP. W ogóle całe oprogramowanie zegarka jest ZIP również. Dalej mamy gotowość, tętno, saturację krwi, stres, pomiar jednym dotknięciem, PAI, aktywność, sen, mapę, kompas, wysokościomierz, pogodę, muzykę, alarm, kalendarz, tak dalej. No zwróćcie uwagę, już nie będę wszystkiego czytał. No mamy tego naprawdę dużo. Jeśli klikniemy więcej, możemy sobie jeszcze słońce i księżyc obejrzeć, termometr, stoper, odliczanie czasu, tak dalej. Jeśli wejdziemy w termometr, no to oczywiście mamy te dane 30,5, no czyli moim zdaniem on troszeczkę się poprzez moje trzymanie ręką też nagrzał, aczkolwiek naprawdę dzisiaj jest ciepło, to muszę powiedzieć, mamy naprawdę wyjątkowy ciepły dzień, także być może pokazuje jak najbardziej w porządku. Słońce i księżyc, no to będziemy mieli, widzicie, co do danej mojej lokalizacji, kiedy wschód, kiedy zachód. Jeśli chodzi, poczekajcie, jak ten jeśli chodzi o księżyc, no to również mamy kiedy wschód, kiedy zachód. Naprawdę super, mi się to bardzo podoba. Żeby wrócić, możemy sobie po prostu tapnąć w bok. Po prostu sobie fajnie wracamy. Ale jeszcze co tam ciekawego chciałem Wam pokazać. No już pogoda to nie jest taka ciekawa. Już chciałem na samych mapach kliknąć, na same mapy. No coś mi się tutaj źle włączyło. Bo widzicie, zegarek nie łapie dobrze GPS-a.
Tak, minimalizujemy go. Możemy go minimalizować zarówno jeśli chodzi o guziki, jak tak zarówno chodzi o dotyk, nie? Nie, ale nam GPS... Aha, złapał nam GPS-a. Gdzie my tu jesteśmy? No dobrze, złapał nam. Jesteśmy na Łysej Górze, moi drodzy. Czas wyciągnąć miotły, że tak powiem żartem. No ale nie, to tak się nazywa ta miejscówka, lokalizacja. Kolejna sprawa, mamy tutaj fajne, zobaczcie, na tej mapie wysokości, czyli widzicie, my już wchodzimy tak jakby na 160 metrów, no i jak najbardziej zegarek Garmina pokazywał nam tych metrów, jeszcze raz, żeby Was nie okłamać, 157, czyli jednak Garminowi można ufać, moi drodzy. Tak, ten zegarek jeszcze troszeczkę tak troszeczkę jeszcze mu brakuje i żeby Was nie okłamać, nie być gołosłownym, to tam cały czas idzie w górę ta ścieżka, także rzeczywiście idziemy w górę i te 160 metrów, tak jak tu pokazano, jest ok. Czyli ten wysokościomierz tak nie za bardzo. Mamy północ, mamy w którą stronę jest pokazane. No i teraz największą bolączką tej mapy jest to, że my po prostu możemy zrobić jedynie zoom, przesuń, styl mapy, widok nawigacji i dalej tak, nie mamy czegoś takiego jak prowadzić do celu, nie mamy czegoś takiego jak po prostu prowadzenie, znaczy się prowadzenie z powrotem jako tako jest, ale moi drodzy, ono jest tylko i wyłącznie, jeżeli korzystamy z którejś z aplikacji treningowych i po prostu rozpoczniemy trening i możemy sobie potem powrót do miejsca rozpoczęcia treningu włączyć. Natomiast jeśli chodzi po prostu o wejście do aplikacji mapa, no to tylko możemy sobie pooglądać tej mapy, a nie możemy sobie po prostu już do tego punktu wrócić. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o wyświetlacz główny, o tarczę, no to mamy tych tarcz naprawdę masę, zarówno darmowych i płatnych, co jest na duży plus. Natomiast bolączką tego jest taką, że na tych tarczach nie mamy po prostu polskich nazw. Jeżeli chodzi o steps, czyli kroki, no nie mamy kroków, mamy power, mamy oczywiście altitude, mamy kalorie po angielsku, widzicie? No nie mamy tego po prostu, mamy sunrise, mamy sunset, ale po prostu no, nie mamy tego języka polskiego. Oczywiście nie jest to może jakoś mocno uciążliwe, natomiast żeby wgrać tarcze z językiem polskim, oczywiście są takie tarcze, ale nie są to tarcze dedykowane poprzez aplikację zegarka, ani aplikację ZEP. To są tarcze po prostu, które musimy sobie wgrać spoza jakiejś tam aplikacji w ogóle innej, więc też na taki troszeczkę minusik, no, zegarek oczywiście cały czas na bieżąco pokazuje nam powiadomienie, jest bardzo czuły, oczywiście jak ktoś dzwoni również pokazuje powiadomienie, ale jeśli chodzi o mikrofon, no to ma tylko taki, że po prostu do tych głosowych komend, tego zip flow, do tego jeszcze raz weźmiemy. O, ja mówię, on myśli, a ja mówię coś innego w ogóle niż trzeba. O, już mi nie znalazł, ale powiem inaczej. Pogodę, pokaż pogodę. Widzicie? Wszystko ok, wszystko fajnie, wszystko super, mi się to mega podoba. Natomiast porozmawiać tym zegarkiem, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne z kimś, no już niestety nie możemy, no bo to jest niemożliwe, ponieważ ten mikrofon tylko i wyłącznie nadaje się do tego typu komend. No a głośnik, który posiadamy, to tylko do piknięć, do powiadomień takim krótkim piknięciem. Zegarek ładujemy tutaj poprzez takie dwa piny. Oczywiście mamy tutaj taką fajną nasadkę. Ja Wam to wszystko pokażę później w domu, jak to wygląda. Oczywiście jak się ładuje bardzo fajnie, to też w aplikacji widać. Widać w aplikacji stan naładowania zegarka, to jest też na duży plus. Także to jest na duży plus.
Co jeszcze? Zegarek prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Mapy w tym zegarku, tak jak powiedziałem, można wgrać danej wielkości, dany fragment. Nie może to być tak, że mamy całą mapę województwa, czy też całą mapę Polski, no co jest dużym moim zdaniem minusem. No mógłby producent dać więcej, że tak powiem, pamięci. Widzicie, komary mnie już tutaj atakują, no bo mamy dzisiaj ciepły dzień, ale dobra. Moi drodzy, no producent powinien dać więcej pamięci, wgrać przynajmniej mapę Polski. No nie oszukujmy się, Polska nie jest aż takim wielkim państwem, żeby się nie zmieściła w zegarku. No ale no taki minusik, no dobra, no ale teraz jest taki przykład, no jesteśmy w danym miejscu, mamy te 60 km na 30, wszystko fajnie, ok, super. Dla rower, dla sportów nam ta mapa wystarczy, ale natomiast wybieramy się na przykład gdzieś nad morze, zapominamy przykładowo wgrać do zegarka tego fragmentu z nadmorza, no i po prostu zapominamy nawet zabrać ze sobą smartfona, żeby to zrobić. No też nie ukrywajmy, że musimy włączyć w smartfonie Wi-Fi, w zegarku Wi-Fi, żeby tą mapę wgrać, trochę to potrwa, no ale dobra, mniejsza o większość, po prostu zapominamy smartfona, zapominamy tu wgrać ten fragment mapy, no a znajdujemy się tak jak teraz w lesie, przykładowo gdzieś na Pomorzu i chcemy sobie sprawdzić, jak wyjść z tego lasu, bo zabłądziliśmy, no tym bardziej, że las na Pomorzu nie jest lasem, który my znamy, tak, oczywiście. No i co, moi drodzy, wtedy? Już nie skorzystamy z map w tym zegarku w ogóle. No, ale jeszcze jest taka ciekawostka, bo ja użyłem tego zegarka, po prostu wgrałem ten fragment mapy. No, los chciał, że przypadkowo samochodem wybrałem się poza ten fragment mapy. No i tak mówię sobie, wezmę, sprawdzę, czy ta mapa działa. No i ta mapa ożyła i o dziwo działała. Ja byłem zdziwiony mega, jak to się stało, że ten fragment mapy w tym zegarku nie był dograny, a ta mapa ożyła i pokazała mi ten fragment, którego ja nie dograłem. Później ja w zegarku oczywiście otworzyłem mapę, pomyślałem i o dziwo byłem mega zdziwiony, że ten fragment z 30 przykładowo na 60 zwiększył się przynajmniej do 120 na 75. I byłem mega zdziwiony, jak to się mogło stać, że ten zegarek sam sobie dograł większą mapę. No nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się stało. W tym momencie, jak sprawdzam mapy, no to mamy standardowo ten kafelek, który był wgrany. Ja jeszcze postaram się później spróbować dograć ten większy fragment, bo jak sprawdzałem w aplikacji Zip, naprawdę można spróbować dograć naprawdę mega ogromny kawałek, tak jak powiedziałem to już w tym filmie na początku, mega ogromny kawałek mapy, ale czy mi się to uda, no to zobaczymy. Oczywiście wspomnę Wam w dalszej części filmu. Moi drodzy, jeśli chodzi o wygodę noszenia, Amazfit jest mega wygodny, ma bardzo fajny pasek. Oczywiście ten pasek nie jest oryginalny, ale oryginalny pasek jest jednakowej szerokości, jest bardzo wygodny i bardzo miękki, że tak powiem. No w ogóle zegarek swoimi gabarytami jest nie za gruby. No nie jest to zegarek mały, ale jest naprawdę wygodny, lekki i naprawdę moim zdaniem super. AMOLED w tym zegarku robi również dużą robotę. No MIP w Garminie, no niestety, ale to nie jest to. Dobra, moi drodzy, ale konkretnie do rzeczy. Sprawdzamy sobie kroki. Sprawdzamy sobie kroki na Amazficie. Jest to 579 i sprawdzamy sobie kroki na Garminie, jest to 505. 579, 505, żeby nie być gołosłownym, jeszcze muszę przeklikać, moi drodzy, przez funkcję. Jeśli chodzi o kroki, nie, jest 505, jeśli chodzi o kroki w Garminie jest 505, jeśli z poziomu menu, bo te z poziomu menu są jak najbardziej prawdopodobne, no kroki z poziomu Amazfita, no to niestety, ale mamy tylko i wyłącznie moment. Nie mamy czegoś takiego jak kroki w ustawieniach, tylko mamy je jedynie na głównym widżecie. No dobra, 579, 505. Ruszamy, moi drodzy. Oczywiście ruszamy również ręką w taki oto śmieszny sposób. Jakby przystało, oczywiście zegarek nie działa tylko na ruszanie ręką, więc nie muszę ruszać to ręką, no ale już na potrzebę tego testu
Wolę, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Chodzi mi po prostu o to, jak daleko te zegarki od siebie odchodzą i czy są po prostu blisko siebie, dalej od siebie, jak bardzo są wiarygodne, czy jak bardzo wiarygodne nie są. Już nawet nie będę mierzył, moi drodzy, dystansu, który pokonuję, bo tu już nie o to chodzi, po prostu chcę sprawdzić. Zobaczcie, jak ten rower jest daleko, widzicie? Po prostu chcę sprawdzić, jak te zegarki pracują, po prostu jak one te kroki nabijają, czy równo, czy nie. Może się zatrzymamy, zobaczymy. Garmin 601, Amazfit, tylko że Amazfit to się nam wyłącza, 679. Dobra, jedziemy dalej. Dlatego też mam na tej samej ręce te zegarki, żeby tak nie było, że jedną ręką macham, drugą nie macham. Dobra, zbliżyliśmy się do mojego bicykla i sprawdzamy odczyt ostateczny 722. Jeszcze raz. A widzicie, 728, a czekajcie. 729, 652, widzicie? 729, 652. Za chwilę sobie to podsumujemy. Dobrze, a jak już jestem przy tym machaniu i ruszaniu ręką, no to może pomachamy sobie ręką i zobaczymy, czy rzeczywiście któryś z tych zegarków reaguje na to aż tak bardzo. - 666, 748. Jeszcze troszeczkę pomachamy. - 674, 755. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Moi drodzy, z racji, że nie posiadam statywu, będę trzymał kamerkę w ręku, ale myślę, że Wam to wytłumaczę, ponieważ mam taki ołóweczek, którym nabazgrałem, że tak powiem, na tak zwanym kolanie podsumowanie tego testu pierwszego. Nie wiem, czy to dobrze widać u Was, te dane, ale już tłumaczę, o co chodzi. W Garminie mieliśmy 505 kroków przed rozpoczęciem testu. W Amazfit mieliśmy kroków 579. Dobrze. Teraz tak. Tu mi się błędnie policzyło, ale to już nie o to chodzi, to jest skreślone. Po zakończeniu testu mamy 652 kroki na Garminie i 722 kroki na Amazficie. I teraz tak, jeżeli odejmiemy od tego to, no to wychodzi nam na Amazficie 143 realne kroki. Na Garminie to od tego wychodzi nam 147 realnych kroków, czyli zegarki są naprawdę bardzo blisko. Naprawdę, no dosłownie o 4 kroki, więc granica błędu jest jak najbardziej niewielka. Kolejna sprawa. Ruchy rękoba zegarki rosną wyniki. Zarówno w Garminie, jak i w Amazficie wyniki rosną. Ale, moi drodzy, ten test uważam tylko za czysto poglądowy, a więc myślę, żeby iść jednak o jeden duży krok dalej i zrobić dokładniejszy test. A więc ruszamy. Moi drodzy, postanowiłem sprawdzić dokładniej ów krokomierz w jednym i w drugim zegarku. Oczywiście na ręku Garmin, a trzymam w ręku Amazfita. Znajduje się na takiej polnej drodze. Wyznacznikiem naszego startu będzie ten słup, widzicie? No i pójdziemy sobie oto w tamtym. Moi drodzy, zegarki na ręku, no ale przez to, że zakładałem drugi zegarek na tą samą rękę, no to kroki w naszym Garminie troszeczkę podskoczyły w górę, czyli mamy 1008 i na takim wyniku będziemy się opierać. Natomiast na naszym Amazficie mamy 957 i tak będziemy się również opierać. Jak zauważyliście, mamy również na Amazficie dystans, widzicie? Dist steps, czyli tu dystans. Mamy to 0,73. Widzicie? Więc zobaczymy też, na ile to jest wiarygodne i miarodajne. Dobra, ruszamy w tę stronę. Start.
Chciałbym, żeby to był taki większy troszeczkę odcinek, dłuższy, no żeby to nie było jakieś 10 metrów, wiadomo, bo to tak, im dłuższy odcinek, tym te wyniki będą bardziej miarodajne, no ale też nie będziemy szli przykładowo kilka kilometrów, prawda? Nawet jednego nie będziemy szli, no bo to już bez przesady, chciałem tylko poglądowo to pokazać, mniej więcej jak te zegarki się między sobą rozjeżdżają, o ile się w ogóle rozjeżdżają, ale na pewno się rozjadą, bo nie wierzę w to, żeby było inaczej. Jeszcze nigdy się nie spotkałem, żeby identycznie, nawet Instinct 2 identycznie nie chodził jak Fenix. Zawsze jakieś tam są rozbieżności. To może do tego płota dojdziemy. Do rogu tego ogrodzenia, moi drodzy. Już będzie taki wyznacznik. O, do tego rogu ogrodzenia. Torebkę mamy tam, widzicie tako biało, daleko. Dobra, ile mamy? 1145, widzicie? A ile mamy tu? 1104. A dystans zmienił się na 0,84. Widzicie? Te dane zapisujemy w pamięci. Podliczenie zrobimy później. Ale teraz chcę włączyć, na chwilę się wyłączę, bo muszę, jedną ręką nie mogę trzymać kamery, muszę sobie włączyć aplikację, moi drodzy, w celu pomiaru tego dystansu, jaki przebyliśmy. Za chwilę do Was wracam. Moi drodzy, w obu zegarkach, już wyjdę z tego, poczekaj, bo przycisnąłem niepotrzebnie przycisk, ale to już nieistotne jest, no dlatego, że nam gaśnie, znów, dlatego, że nam gaśnie po prostu i zobaczcie, że mamy podczas jakiejś aplikacji sportowej włączony, jeśli chodzi o Amazfita, pomiar tętna na bieżąco, tylko że gaśnie nam ten zegarek, widzicie? No niestety, o widzicie, i mamy serduszko, no serduszko pokazuje bardzo ładnie, bo prawie tak samo jak w Garminie, więc tu jest na duży plus. Natomiast stopery ruszyły, a dystans w Garminie już jakiś tam ruszył, ale to nieznaczny, mimo że ja się nie poruszyłem. No ale to może być też typowy błąd GPS-u. Natomiast w Amazficie wszystko stoi na razie na zerze. Tylko mówię, muszę tu w kółko przyciskać i mnie to tak trochę denerwuje, jeśli chodzi o Amazfita. No ale dobra, ruszamy w takim razie i zobaczymy, jak nasze wyniki pokażą, jaki dystans na obu zegarkach. Bardzo zaskoczyło mnie mile to, że tętna pokazują się identycznie, czyli jest naprawdę Amazfit, jeśli chodzi o pokaz tętna, miarodajny, fajny, podoba mi się to bardzo. Tylko nie podoba mi się to, że w czasie rzeczywistym nie pokazuje bez aktywności sportowej tego tętna oczywiście na naszym widżecie głównej tarczy zegarka. To akurat jest na spory minus, no ale dobra. Idziemy, zbliżamy się do tej torebki. Zobaczymy, jaki to będzie dystans. I jeszcze, moi drodzy, pójdę jeszcze raz już w tamtą stronę bez aplikacji, bez zegarka, w celu policzenia na żywo ilości kroków, które były. Tak naprawdę. Czyli tak sprawdzimy, na ile ten mój krok jest miarodajny i na ile mój krok ma po prostu wielkości. Czyli ile ja mam tego kroku, 80 cm, 90 cm, zobaczymy za chwilę. Dobra, zbliżamy się do tej torebki, do tego słupa. Może powinienem to policzyć od razu, no ale wiecie, jak z Wami rozmawiam, to nie jestem też w stanie liczyć tego. Dobra, czyli tak, dystans 0,12, dystans, muszę go włączyć, 0,11, czyli granica błędu jak najbardziej ok, no bo tu wiadomo, że 0,01 było na naszym Garminie, więc można powiedzieć, że identycznie nam pokazały, czyli jest super. Jeśli chodzi o serce, zwróćcie uwagę, 109, 100, 101, no szkoda, że nam gaśnie ten zegarek, 97 teraz troszeczkę się zmniejszył, a tu mamy 100, 108, no ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że porównywalne są, naprawdę identyczne, porównywalnie identyczne, granica błędu to jest naprawdę niewielka, czyli duży plus dla Amazfita, jeśli o to chodzi. Oczywiście Garmina biorę tutaj za wzorzec, moi drodzy. Dobra. Czyli teraz tak, przejdę się jeszcze raz i policzę kroki. Ruszamy.
Tu będzie 130. Raz, dwa i trzy. 133. I tak zapamiętujemy, moi drodzy. Za chwilę obliczę sobie to na spokojnie i Wam to nagram. Jak to wygląda? Moi drodzy, no to nadszedł czas podsumowania drugiego testu. Troszeczkę napazgrałem więcej, jak zdążyliście zauważyć, ale już o wszystkim Wam tłumaczę, jak to wygląda, moi drodzy. A wygląda to tak. Dystans na Garminie pokonany był 0,12, tak? Dystans na Amazficie 0,11, z czego na Garminie 0,01. To był błąd pomiarowy, więc liczymy, że one równo pokazały nam 0,11, czyli 110 metrów, moi drodzy. Równo. Liczymy w ten sposób. To jest błąd pomiarowy, który na filmie został przeze mnie Wam pokazany na początku testu. Dobra, czyli identycznie poszły. Super. Super, naprawdę super. O, tak super, że naprawdę nie myślałem, że będą naprawdę aż tak zgodne, jeśli chodzi o pomiar dystansu poprzez GPS. Ale dobra, teraz kroki. Kroki początkowe 1008, w Garminie, w Amazficie 957. Może dlatego, że trzymałem go w kieszeni, ale to nieistotne. Istotne jest, jak trzymałem go na ręku. Kroki końcowe 1145 Garmin, 1104 Amazfit, co daje nam realnych kroków, jeśli chodzi o Garmina 137, jeśli chodzi o Amazfita 147, czyli równe 10 kroków jest różnicy. To nie jest dużo, ale jednak jest ta różnica troszeczkę znacząca. Teraz tak, dystans, moi drodzy, na tarczy, bo mieliśmy w Amazficie mieliśmy dystans tarczy 0,73 początkowy, 0,84 końcowy, co daje nam 0,11, czyli 110 metrów. Czyli to akurat nam się super zgodziło po prostu z wynikiem. Nam się naprawdę super to zgodziło z GPS, pomiarem GPS-u. Także Amazfit bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jestem naprawdę zadowolony z tego wyniku. Amazfit jest naprawdę świetnym zegarkiem. Druga sprawa. Policzono fizycznych kroków, czyli jak ja spacerowałem się potem piechotą i policzyłem tych kroków 133 na filmie, widzieliście to dokładnie, możecie cofnąć i sprawdzić, 133. Garmin pokazał nam 137, czyli pokazał nam więcej, tak? Pokazał nam więcej. Ale Amazfit pokazał nam dużo więcej. Prawda? No, Garmin tylko 4, a Amazfit aż 14, tak? Tych kroków. No dobra, ale teraz dalej. Obliczenie fizyczne. Jeżeli na dystansie 110 metrów, na tym dystansie GPS-a, który jest zgodny, czyli 110 metrów, zrobiliśmy fizycznie 133 kroki, czyli odległość mojego kroku to jest 83 cm. Tak? No dokładnie. A więc, jeżeli obliczymy w ten sposób Garmina, czyli na dystansie 110 metrów, że mieliśmy według Garmina 137 kroków, mój krok jest mniejszy o 3 cm, czyli 80. Czyli ta granica błędu jest naprawdę niewielka. Przy małych dystansach, przy dużych dystansach już jakieś odchylenia większe będą. Ale możemy powiedzieć, że ta granica 3 cm to jest po prostu, no to jest, wiecie ile to jest? No to jest tyle gdzieś, nie? Tyle co tego ołówka trzymam. Tyle gdzieś. No to naprawdę granica błędu jest niewielka. Dobra. Jeżeli zaś obliczymy Amazfita 110, podzielimy 110 oczywiście naszego dystansu, podzielimy na 137, 147, już tu niżej mam Amazfita, na 147 Amazfita mamy już 75 cm kroku. Czyli mamy już znacząco mniej. Czyli mamy 8 cm różnicy, tak? Jeśli chodzi o długość kroku, jest to 8 cm różnicy. No, to już jest prawie 10 cm, czyli już jest dość sporo, moi drodzy. Czyli ten wynik jest jednak taki, o ile super pokazują nam GPS-y, o ile super nam pokazuje tarcza, o tyle już kroki nam się znacząco w Amazficie rozchodzą. Może nie mocno, jest jakaś granica błędu, ale jednak ta granica błędu jest dużo większa
niż granica błędu Garmina, która jest naprawdę minimalna. No ale dobra, co dalej? Teraz pokusiłem się na jeszcze takie obliczenie. Jeżeli już mamy te wyniki poszczególnych kroków, jeśli chodzi o kroki fizyczne, kroki według Garmina i kroki według Amazfita, no to sobie kroki według fizycznych, czyli tych policzonych przez nas, pomnożyłem. Zwróćcie uwagę, jeżeli moja szerokość kroku, tak, to 83 cm, żebyście dobrze zrozumieli, tak, według obliczenia. Więc jeżeli te 83 cm pomnożymy przez 133, a skąd nam te 133 wyszło? Stąd, że tyle obliczyliśmy kroków, żebyście dobrze zrozumieli. Czyli według tego wyniku fizycznego, jeżeli pomnożymy przez 133, tyle co obliczyliśmy kroków, wychodzi nam 110 metrów i 39 cm. Widzicie, już te 39 cm jest, bo tu nam wszędzie wyszło 110. Czyli jakby te 39 cm to jest błąd pomiarowy mojego liczenia kroków. Zobaczymy, jak to wygląda w przypadku Garmina, w przypadku Amazfita. W Garminie szerokość tego kroku, długość, czy można to nazwać długość, szerokość, wiadomo o co chodzi. Krok od do, czyli o tak, od do, wyszła nam 80 cm, tak? A więc 80 cm razy 133, czyli tych fizycznych, których ja obliczyłem. Bo sugerujemy się fizycznymi, bo fizyczne są obliczone jak najbliżej prawdy. To wychodzi nam dystans 106,40 cm. 106 metrów i 40 cm, moi drodzy. Czyli jest mniejszy od 110, tak? Ale jeśli chodzi o Amazfita, wyszło nam 75 cm i razy fizyczne kroki wyszło nam 99,75, czyli 99 metrów i 75 cm, czyli moi drodzy, wyszło nam jeszcze mniej. Czyli teraz możecie sobie zobrazować na zasadzie kroków fizycznych i na zasadzie tego, co nam sugerował oczywiście zegarek tutaj, a tutaj obliczenie fizyczne. Możecie sugerować się, nawet przy obliczeniu fizycznym jest błąd 40 cm. Może być błąd mojego kroku. Mogłem dać ciut mniej, ciut więcej tego kroku, choć się bardzo starałem dać równo. O tyle zegarki rozchodzą się już w sposób taki w dół. Widzicie? Amazfit się rozszedł mniej, Garmin troszeczkę bardziej bliżej prawdy. Czyli pokazuje nam to jasno i wyłącznie, że dane z Garmina są lepiej spójne, jeśli chodzi o krokomierz, a dane z Amazfita są mniej spójne. Jeśli chodzi o GPS-y, są super, jeśli chodzi o tarcze, są super, bo tarcza pewnie sugeruje się na GPS-ie, jest to super, natomiast ten krokomierz delikatnie jest gorszy w Amazficie, ale nie jest to aż tak gorszy krokomierz, żeby po prostu, moi drodzy, ten zegarek skreślać. No ale tak na tle takiego mojego drugiego testu, moi drodzy. Podejrzewam, że na większych dystansach te bardziej by się rozchodziły te wyniki, ale chcę Wam zobrazować, jak to wygląda, jak to po prostu wygląda, tak bardziej fachowo z testu, moi drodzy. Amazfit super, Garmin super, ale jednak Garmin jest lepszy, jeśli chodzi o kroki. Jeszcze chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda w obu zegarkach po zakończeniu danego testu. No tu kawałek dalej jeszcze przeszedłem, nie wyłączałem tych zegarków, wyłączyłem je kawałek dalej, jest stąd inny wynik, ale to już nie o to chodzi. Chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Mamy oczywiście średnią prędkość, mamy czasy. Tutaj tak samo mamy, widzicie, jak to wygląda. No trzeba byłoby się jeszcze, ale tu już w Garminie to już nie trzeba się przeklikiwać, one same się zmieniają, widzicie, te dane odnośnie naszego sportu. Widzicie, też mamy taką mapkę prostą w miarę. Mamy czas 6,41, tempo 17,45. Mamy również odległość 38. Widzicie, na przykład w tym zegarku, no to już niestety, ale musimy klikać, no a wyłączyło się nam. Tak więc mniej więcej jak to wygląda, chciałem Wam pokazać.
Moi drodzy, w części pierwszej tego filmu będzie to już wszystko, ale obiecuję, że będzie część druga i to jak najszybciej tylko będę mógł to zmontować i dla Was nagrać, no bo sami wiecie, że trochę mi to zajmuje, takie testy, takie obliczenia i to wszystko chcę Wam naprawdę fajnie pokazać. Jeszcze raz dziękuję Piotrowi za udostępnienie tego wspaniałego zegarka, żebym mógł go Wam pokazać, przetestować. Moi drodzy, porozmawiamy sobie w następnej części troszkę więcej o aplikacji, pokażę Wam jak to wygląda, troszeczkę zagłębimy się w funkcję zegarka, pokażę Wam też dyscypliny sportowe. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze raz Wam dziękuję, że oglądacie, że jesteście. Zapraszam na drugą część tego filmu o tym zegarku Amazficie T-Rexie trzeciej generacji. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego odcinka. Hej!